Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes Chapter 1 sprawy DLC. Rozwiązujemy dodatek M jak Misterium, które tak naprawdę składa się z 3 śledztw, z tego co udało mi się dowiedzieć. Jedno śledztwo mamy za sobą, a tym razem przejdźmy do kolejnego. List od agentki. Agentka Mycrofta miała wypadek przy skrzyżowaniu Baskerville Street i Reed Street w północno-zachodniej części dzielnicy Scaladio. Znajdź ją i zbierz w miejscu wypadku paczkę dokumentów, które udało jej się zdobyć. Następnie przekaż je agentowi czekającemu przy ratuszu. Mężczyzna ten boi się ognia, ma to wypisane na twarzy. Okej, ale zanim udamy się na to skrzyżowanie, standardowo zacznijmy odcinek od przebrania Sherlocka i Johna. Strój sprzedawcy lodów, niech będzie. John ma czapeczkę, my będziemy bez czapeczki, ale jeszcze nie widziałem Sherlocka w tym stroju. No powiem wam tak, całkiem elegancko wygląda. I ta taka satynowa kamizelka, fajnie się błyszczy. Okej. Czyli tak, dzielnica Scaladio przy skrzyżowaniu Baskerville Street i Reed Street. Scaladio. Gdzie jest to skrzyżowanie? Baskerville Street. Tu mamy Baskerville Street. Reed Street. Przy skrzyżowaniu tych dwóch ulic. Okej, czyli to będzie w tym miejscu, dokładnie gdzieś tutaj. Szybka podróż, przenosimy się w to miejsce. Dzisiaj, moi drodzy, na kanale tylko jeden odcinek z Sherlocka. Syberia pojawi się w dniu jutrzejszym. Z tego względu, że nagrywam to w niedzielę, jest to też dzień taki odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. O godzinie 15 też na rynku będą jakieś tam koncerty dla Ukrainy. Chciałbym podejść, wesprzeć ich w jakiś sposób. Będą zbierane pieniądze dla uchodźców. Ja myślę, że też w jakiś sposób dorzucę swoją cegiełkę do tego, żeby żyło im się dobrze. Dzień dobry. Jestem Sherlock Holmes. Sir, what do you think you're doing? Officer. Oh, I know you. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo case, eh? Well, presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? Okej, miejsce wypadku, musimy je obadać. Co my tutaj mamy przy tych zwłokach? Jest jakiś dziwny naszyjnik. To wygląda jak taka malutka skrytka, którą byśmy mogli otworzyć. This pendant looks like it may contain something. Let's see. Pusta kartka. Okej. Jest jakiś klucz. It takes two to tango. I'll find a use for it. Musimy zebrać wszystkie dowody, a potem dostarczyć je pod ratusz. The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. Okej, brakuje nam jeszcze jednego dowodu. An impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold, the killer curb. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Damn crooked cops. Come on, concentrate, so we can stop him before he arrests the driver. Okej, no co my tutaj mamy? Zbiegi okoliczności nie istnieją.
Policjanci często nie widzą prawdy, czasem nawet nie chcą jej widzieć. Funkcjonariusz z łatwością oskarżył rikszarza o morderstwo i zaczął go szantażować. John nie jest w stanie znieść tak jawnej niesprawiedliwości. Zasugerował zatem, byśmy zainterweniowali. Poprosił, bym się skoncentrował i dowiedział się tak naprawdę, co się stało. Miejsce wypadku. Okej. Miałem w kieszeni klucz oznaczony numer 2. Mogę też przeprowadzić analizę chemiczną. Pusta kartka. To raczej mało prawdopodobne, by jedna z agentek Mycrofta ukrywała w naszyjniku pustą kartkę. Być może analiza chemiczna rozjaśni sprawę. Oczywiście nie będę tego rozwiązywał, pominę to, bo szkoda naszego czasu. Nie do końca pusta kartka. Na kartce przy użyciu atramentu sympatycznego zapisany był następujący adres. Północno-zachodnia część Scaladio, przy skrzyżowaniu Reichenbach Reed z Hunsonetti Street. Szukaj ptasiego znaku. Znalazłem ten klucz na ciele agentki, oznaczony jest numerem 2. Okej. Dobra, zbiegi okoliczności nie istnieją. John poprosił, żebyśmy zainterweniowali. Prosił, bym się skoncentrował i dowiedział się tak naprawdę, co się stało. From the position of the body, we can deduce that Mycroft's agent walked down the street from the east. The rickshaw's tracks show that the vehicle was coming from the south. Okej. The rickshaw gained speed down the slope of the road and was going too fast to stop for a pedestrian. Uprzejmy, zbiera paprotki. But, Sherry, it would be impossible to miss a rickshaw speeding downhill. It was as fast as a racehorse. Unless something distracts you. Cóż takiego mogłoby odwrócić jej uwagę? A sudden loud noise caught the agent's attention and they stepped into the road without looking. It was all an accident. John, no one is immune to chance. Such synchrony of events would be very difficult to contrive artificially. No such thing as coincidence. I bet there's a killer mastermind. Always behind take this. care when walking Or a beneath team of balconies. killers. Ooh, a secret global rickshaw conspiracy. Upon examination of the scene, I have concluded that the smash of the flower pot distracted the woman. She didn't notice the oncoming rickshaw. After stepping into its path, she was knocked to the ground and died after hitting her head on the curb. It was most likely an accident. Oh, that's just your imagination. The facts say otherwise. Well, fact, there are no wheel tracks on the woman's body, so the rickshaw could not have run over her. Fact, you are blackmailing an innocent man. Didn't I tell you to stay out of my business? You're lucky there's a crowd. So the man can go free. Oh, thank you, Officer Huxley, for your excellent decision. All right. The rickshaw puller can leave, but he better not show his face again. That goes twice for you, Mr. White Knight. Goodbye, sir. I'm glad you didn't leave that poor chap alone. The truth must be told, even if it damns as often as it saves. Today it spared a driver and denounced an officer. Tomorrow, perhaps the opposite. Udało mi się wygrać zakład z Johnem. No super. Ale teraz tak. Byśmy musieli się udać na to skrzyżowanie. Nie do końca pusta kartka. Południowo-zachodnia część Scaladio. Południowo-zachodnia. Czyli to będzie gdzieś w tych okolicach. Przy skrzyżowaniu Reichenbach Reed i Hunsonetti Street. Północno-zachodnia. Czyli to będzie gdzieś tutaj, w tym miejscu. Szukaj ptasich znaków. Nie mam zielonego pojęcia, co to może oznaczać. Ale okej, kiedy dojdziemy na miejsce, no to się dokładnie tam rozejrzymy. Mieszkanie przy... O!
Halo? Czy jest ktoś w środku? One bed, one table, and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Mycroft spies. Co my tutaj znajdziemy? Głowa manekina. Fake passports. I guess nothing is a crime if you're working for the Crown. Reminds me of the mess in your room, John. Okej. Ale Sherluś podsumował Johna. Brakuje mi jeszcze jednego dowodu. Nie mogę go zlokalizować. Reminds me of the mess in your room, John. O, coś tu mieliśmy. I've always wanted to try something new. O, znalazłem wąsy. Being a secret agent isn't easy. Jest butelka jakiegoś alkoholu. Whoever broke in clearly does not appreciate lockpicks. The documents may have been stowed in here, but they're gone now. A brand new model. Jest rewolwer. I must say, perfectly maintained. She took good care of it. Co jeszcze znajdziemy w tej kryjówce? Jest jakaś mapa, ale nie mogę się jej przyjrzeć. Łuska. The wax is still warm. Albo świeczka. Primitive, but efficient at breaking windows. Ktoś wybił szybę za pomocą kamienia. A brute force intrusion rather than a stealthy sneak-in. Sloppy work. Unprofessional. Someone was in a hurry. Mycroft's documents were stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. Kryjówka. Gonitwa za złodziejem. Kolejny... A nie, myślałem, że kolejny zakład z Johnem. Być może ten amator pozostawił po sobie więcej śladów na podwórku. Wyjdźmy na zewnątrz i się tam rozejrzyjmy. Nie mogę wyjść przez okno, ale to nie szkodzi. Obejdziemy sobie ten budynek dookoła. Czyli tak, skoro tutaj mamy wyjście, to wejście na podwórko powinno być... tutaj. They were in such a hurry that they cut themselves. O, może pójdziemy po śladach krwi. They injured themselves pretty seriously. Look at the amount of blood. Does it mean they were waiting here for something? The police patrol schedule sends officers along here regularly. Our thief wasn't waiting. They were hiding. Nowa lokalizacja. The blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. Musiał w końcu opatrzyć rany. No ale cały czas węszymy jego odciski butów.
Oj, biedna. Wysypał jej jabłuszka. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Może w którejś z beczek się ukrył. Albo gdzieś tutaj. Zobaczę, czy jeszcze gdzieś prowadzą dalej ślady. Ale nie, ewidentnie ślady się tutaj urywają. John stanął w miejscu. I wskazuje? John. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Może gdzieś tutaj na dół spadł? How are you? Do you Help me, drink? please. Anytime. I used to work in a factory too, but things changed. Come back when you change too, then we'll talk. To, że wyglądam jak lodziarz, to nie znaczy, że... Piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents, and who is he? Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. No, nie tego się spodziewałem, że skoczy z tego mostu. Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. There's something bigger brewing, John. We should inspect the poor man for any leads. What did you get yourself into? W coś ty, człowieku, się wpakował. List ode M. Znajdziesz mnie w pokoju numer 227. Zwłoki złodzieja. Gdy tylko udało nam się go znaleźć, okazało się, że złodziej mamrotał coś o tym, że nie ma wyboru, po czym skoczył z mostu i zginął. Ale najwidoczniej to samobójstwo na tych ludziach nie zrobiło większego znaczenia. W ogóle się tym nie przejęli. Okej. Wow. John zeskoczył z mostu. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. A family insignia. Typical nobleman fashion. Mamy tutaj M-kę. Expensive clothes. Pretty worn out though. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. I suppose it may help in understanding the situation. Zebrano wszystkie dowody. List od agentki. Zdjęcie złodzieja. Czyli co, rozumiem, że powinienem z ludźmi porozmawiać na ten temat, tak? Czy go kojarzą? Złodziej najprawdopodobniej przekazał dokumenty tajemnicze M, o którym nadal niczego się nie dowiedzieliśmy. Zrobiłem zdjęcie złodzieja, by agenci Mycrofta byli być może w stanie rzucić nieco światła na tę sytuację. Dobra, ale jest ikonka, że powinienem wypytać się ludzi na ten temat. Ostatnia fotografia. Wykonano zakład z Johnem. Ej, ty, rybak. Can I ask you a question? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Dobra, mam pewien pomysł. On mi nie pomoże, kiedy będę ubrany w taki, a nie inny sposób. Mundur marynarza. Can I ask you a question? Oh, what are you wanting from me, sailor boy? I won't tell you nothing. Oh, Ty, gościu, I sam am jesteś ubrany jak marynarz? Call me when you find the answer. Trzęsiesz się, jakbyś, nie wiem, miał braki z alkoholem i nie chcesz mi powiedzieć. Nućka. O. Może ten chłopiec coś by widział i mi powie, aczkolwiek wątpię. Help me, please.
Dad told me to stay away from men in uniform. Okej, nieodpowiedni strój. Fartuch roboczy, raczej wątpię, żeby to było tutaj. Swobodny detektyw. Excuse me, just one question. I wish I could help you, mister, but I can't. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what, and dressed as what? Do you know anything about this? I like you, friend, but I can't help you. Okej, nikt nic nie wie, nikt nic nie chce mi powiedzieć. Are you able to help me? Where do you get the idea that I'll help someone like you? Get lost. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? A w dziób chcesz? Ty mi gościu nie pomożesz, tak? Dobra, poczekajcie. List od agentki. Agentka Maycrofta miała wypadek. Dobra, tam byliśmy, zebraliśmy dowody. Następnie przekaże je agentowi czekającemu przy ratuszu. No dobra, może udamy się najpierw do ratusza. Tak będzie chyba szybciej. Tylko gdzie stoi ten agencik? May I ask you something? Do I look like a man who can help your kind? Spadaj, dziadku. Could you help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Oh, I am bored. Nie ma tutaj nigdzie tego agenta. Call me when you Can I ask find you the a question? answer. My dear fellow, you're talking to the right man. O, agent przy moście. Dokumenty zniknęły, złodziej nie żyje, a mnie został jedynie liścik od tego całego M. Być może John miał rację, wypadek rikszy wcale nie był przypadkowy, a skrupulatnie zaplanowany. Jeśli tak było, osoba odpowiedzialna za przygotowanie tego wszystkiego nieźle się zabawiła naszym kosztem. Pomimo tego wszystkiego, zamiast rozpaczać, czuję, że żyje. Ktoś tam jest, ktoś taki jak ja, ktoś na moim poziomie i przyjmuje to wyzwanie z lubością. Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Agent przy moście, sprawa zakończona. No, była to dosyć szybka misja. Czyli co? Przechodzimy do kolejnej, tak? Ukryte wspomnienie. Kolejny fragment mojej przyszłości wpłynął na powierzchnię mojej świadomości. Aha, bo to jest matczyna miłość. Czy ja gdzieś znajdę tutaj jeszcze jakąś literkę M? Z tego co wiem, to są 3 sprawy do rozwiązania. Old City, Grand Surrey. Ale żadnej literki M już nie widzę. Wspomnienia o pogrzebie. M jak Misterium. Dobra, mamy sprawę. Kim jest M? Sprawa zrobiła się ciekawa. Lucky Joe jest w areszcie, ale kompromitujący materiał ukradł ktoś inny. Nie byłem w stanie go odzyskać do wywiadu Zjednoczonego Królestwa. Mam list, który Joe dostał od M, który najprawdopodobniej stoi za kradzieżą dokumentów Haringa. Lucky Joe twierdzi, że M skontaktował się z nim w hotelu drugim. Czyli to było gdzieś tutaj, nie? Dokładnie. Musimy udać się do tego hotelu. M jak Misterium. Czyli udajemy się dokładnie tam, gdzie rozpoczynaliśmy naszą gierkę. Cyk na górę i wchodzimy do środka. Zamknięte? A, bo pewnie nie od tej strony próbuję wejść. Tu mamy wejście. Oh, is that you, Mr. Holmes? Please, come in.
Now that the police have finished their investigation, Il Palazzo dell'Uso has finally reopened. We are delighted to welcome you back, Mr. Holmes. No problem. Też się cieszę, że tutaj wróciłem. Z przestępcą o pseudonimie Lucky Joe w hotelu. May I ask you something? It seems familiar, but I can't remember anything, sorry. Try asking someone else. Dzień dobry. How can I help you, sir? Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice. Yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. Okej. Gdzie jest ten klucz? Ja go wziąłem, czy nie? Prawdopodobnie. Sherry, this feels awfully like someone has set a mousetrap and we're walking right into it. I have it under control, John. Really, Sherry? I don't like this. Please. Na górze po lewej stronie 228, 227. See? Neither a trapdoor nor a self-firing gun. Pokój M. List od M do Sherlocka. Drogi panie Holmes, proszę wybaczyć, że nie jestem tam, by pana przywitać. Czekałem dość długo, ale być może przeceniłem pańskie zdolności. Niestety muszę się zająć pewnymi ważnymi sprawami za granicą, nie mogę odkładać wyjazdu ani minuty dłużej. W tej sytuacji obawiam się, że nie mam czasu, aby spakować wszystkie swoje rzeczy. Być może byłby pan uprzejmy się rozejrzeć dla mnie po pokoju, sprawdzić, czy jest tu coś istotnego. Byłbym zobowiązany. Już się zastanawiam, jak mógłbym się panu odwdzięczyć. Muszę lecieć. M. What did it say, Sherry? That I failed, John. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. I am watching you. Nelson's Monument in Trafalgar Square, London. The hairs on my neck just stood up. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty. Okej. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. He left behind only what he wanted us to find. Infuriating. A clean champagne flute. The first move has been made. Anglo-Egyptian war looms. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory, and I'm not sure it's us. M is celebrating and wants us to know it. Ktoś się bawi z nami w kotka i myszkę. Mycroft's agent. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. The position of naval forces in the Mediterranean. This M has his sights set on bigger things. All these thefts, exactions, and deaths are the intricately entwined pieces of a greater plan, and we fail to influence it in the slightest. A family photo of the man who jumped off the bridge. Pity. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? Do szuflad nie mogę zajrzeć. Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used, then discarded. Like everyone in his path.
Okej. To są jakieś ślady, ale nie mogę się im przyjrzeć. O! Akta rodziny Wellingtonów. Daniel Wellington był bogatym szlachcicem, który przybył na Kordonę na samym początku gorączki srebra, w roku 1818. Całe swoje pieniądze zainwestował w górnictwo, co zwróciło mu się wielokrotnie, gwarantując fortunę. Daniel miał 4 synów, z których każdy cieszył się złą sławą ze względu na rozpieszczone zachowanie i łatwość wykupienia wolności niezależnie od tego, jakie popełnił przestępstwo. W tym pobicie mężczyzny prawie ze skutkiem śmiertelnym, czy podpalenie baru. Daniel Wellington zmarł w roku 1859, w wieku lat 67, a spadek po nim otrzymał jego najstarszy syn, Tom. Tom Wellington nie miał smykałki do interesów jak jego ojciec. Jego inwestycje upadały, ale dzięki temu, że górnictwo nadal było rentowe, rodzina miała zapewniony godny byt, aż do 1862 roku, gdy zasoby w kopalni uległy wyczerpaniu. Niektórzy twierdzą, że rodzina Wellingtonów zbankrutowała w roku 1866, ale prawdziwy upadek nastąpił wcześniej, w 1863, gdy Tom Wellington popełnił samobójstwo. Pozostawił żonę i syna, 7-letniego Reginalda, z ogromnymi długami, a jego nieczuli bracia nie pchali się do pomocy. Górnicy żądali pieniędzy za sprawę, dokonując aktów dewastacji w posiadłości Wellingtonów i grożąc im jeszcze gorszymi konsekwencjami. Rodzina sprzedała posiadłość, by spłacić długi, po czym słuch po nich zaginął. Nawet teraz rodzina ta ma na wyspie wielu wrogów. How many more dossiers like this does M possess? These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted. We're too late, Sherry. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you were giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. Are you trying to suggest? I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart and make sure we get to walk out alive. Być może masz rację, przesadzasz. When a fly gets caught in a spider's web, it twitches. But the more it does so, the more it traps itself. You are twitching too much, John. Do not mistake my rage for recklessness. Do not mistake disappointment for desperation. The spider does not yet know what it caught. He knows full well. The man makes no mistakes, Sherlock. Incorrect. He just made one. He caught my attention. That's what I'm saying. You are behaving exactly how I'd expect. He wants you to come after him. He knows you can't resist the game. You need to face the facts. You lost. You were outwitted and he got away. Don't fall for it again. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft, now you really are being hysterical. Look around you, Sherlock. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fomenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. Powiem o tym Mycroftowi. Panuje nad sytuacją, w żadnym wypadku. M thinks he can anticipate my decisions, and for now I shall let him believe it. But fear not, John. When opportunity strikes, so will I. This is not about you and your ego, Sherlock. There are other lives at risk. I am well aware, John, but Mycroft is not the answer. For the Crown, criminals like M are just as easily seen as assets or allies should their crimes align with one's political agenda. I will not involve my brother and risk this man walking free. I cannot allow it. You're fooling yourself, Sherlock. You think M doesn't have a folder on you and Mycroft? He's counting on you two not cooperating. It's obvious. I am simply ensuring that when M and I cross paths again, it will be on my terms, neither his nor Mycroft's. That is how I will win.
This is a mistake, and one day you'll pay for it. But I know you too well to argue any longer. Em is gone. For now, best to focus on the reason we came to Gordona in the first place. On that matter, you are probably right. But John, I need you on my side. I am on your side, Sherry. To make sure you don't get yourself killed. I appreciate it. Shall we? M jak Misterium, sprawa zakończona. Okej. Czyli tak naprawdę zakończyliśmy wszystkie dodatki, wszystkie misje, wszystkie zadania poboczne w Sherlocku Holmesie. Na tą chwilę nie ma informacji, czy wyjdą jeszcze jakiekolwiek dodatki do Sherlocka. Dlatego, moi drodzy, tym akcentem ja się z wami żegnam. Czy na zawsze się żegnamy z Sherlockiem? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie jeszcze jakiś dodatek, na pewno będziemy go ogrywać. A tymczasem, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, hej!